5 lat temu zobaczyliśmy tę górę w idealnym świetle, z idealnym odbiciem. Wróciliśmy specjalnie, żeby zobaczyć to jeszcze raz. Pierwszego wieczoru nie udało się. A kilka dni później nie chciał odpalić nawet samochód. A my wciąż czekaliśmy, żeby ją zobaczyć. Już nie wiedzieliśmy, czy w ogóle się uda. Cześć, tu Dominika i Tomek. Razem od liceum, a teraz razem w drodze w Toyocie Land Cruiser. Po 20 latach w biurach zamieniliśmy korporacyjne życie na offroad, górskie szlaki i dziką przyrodę. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. Znaliśmy tę górę z poprzedniej wyprawy. Westrahorn. Stoi nad czarną plażą. Dobry dzień odbija się w niej tak, że nie wiesz, gdzie kończy się góra, a zaczyna woda. To jednak nie był dobry dzień. Góra była totalnie zakryta chmurami i wiało niemiłosiernie. Postanowiliśmy więc zostać na kilka dni i czekać na ten dzień. Ciepła kolacja pomogła nam zagrzać się po tym wietrzysku. Nie ma To na jest- takim ustrojstwie. Tu są kotleciki mielone, A tu przed chwilą właśnie z a tu tego jest spaghettiasa. wyszło coś takiego Także- pięknego. Ponieważ ma być koszmarna pogoda przez najbliższe 2 dni i nie wiemy, czy będzie w ogóle w stanie otworzyć namiot i nie trzeba będzie zejść na życie na parterze, to gotuję na parę już dni. To nie to, że wszystko zjemy naraz. To wygląda po prostu bosko. Dzisiaj nie ma słońca. Oj, nie ma. Na szczęście zaczęło się koło 7 rano, więc się zdążyliśmy wyspać. Dzisiaj nam dmucha, jak żagiel, nasz samochodzik. Zaraz odfruniemy na czarną plażę. A na dodatek leje jak z cebra. A woda z rynny pada poziomo, bo tak dmucha. Wieje tak, że drzwi nam chce wyrwać z zawiasami. Chcemy przeczekać i zostać na następną noc. Właściciel kempingu spojrzał na nas dziwnie i powiedział dobitnie: nie ma mowy. Miejscówki wywiało nas dosłownie i nie w przynośni. Wiatr jest ile? 30 teraz pod muchę, a będą trwało właśnie około 50. To nie jest 30. Tak? To będzie tylko gorzej. Znaczy to szkłam to jest minimum 50-60, a nawet więcej. Na tyle silne, że prawie że tam szczyłem je z lodem. Podbiegałem w samochodzie. Absolutnie chciałem podejść do samochodu. I niestety prognoza jest taka, że to tylko się pogarsza. Także jutro ma być jeszcze gorzej. Właśnie nam powiedziano, żebyśmy opuścili naszą miejscówkę, bo nas może po prostu zjać. Ja widziałam, jak kamper nie mógł wyjechać, to tak go zaczęło bujać w bokach. No całe szczęście, że to Jotka tak z 3 tonem, to może być stabilniejsze. Mniejszą przestrzeń. Normalnie uciekamy zawsze z miast. Teraz idziemy do małej miejscowości Hofn. W głębi lądu było inaczej. Lało, ale już tak nie wiało. A góra została w sztormie. Bez nas. Następnego dnia pojechaliśmy do języka lodowca, polecanego przez lokalnego mieszkańca z miejscowości Hofn. Po drodze spotykamy charakterystyczne islandzkie konie.
oraz renifery, które występują tylko na wschodnich krańcach Islandii. Zostały one sprowadzone w XVIII wieku jako zwierzęta hodowlane, jako samów ze Skandynawii. Ale projekt się nie powiódł i z czasem utworzyły dziką populację reniferów. Wjeżdżamy na szutrową trasę. W opadach kałuże są konkretne, a w Islandii nie wolno ich omijać zjeżdżając z trasy, ze względu na ochronę delikatnej roślinności, która występuje na wyspie. Widzimy z mapy GPS, że trasa dojeżdża do samej laguny lodowca. Docieramy do moreny lodowcowej. Co będzie za nią? Oprócz nas, muchów i laguny, tu są miliony lat historii Ziemi. Czytaliśmy, że ona ma grubość 300 metrów, ten lód. Lodowiec, tak? Że Tak. wchodzi w głąb. Ale może Ale to dlatego, jakoś- że Islandia tak naprawdę jest grzbietem oceanu, który się wybrzuczył z powodu wulkanicznych procesów. Ale zastanawiam się, czy myślisz, że to jest lód ma 300 metrów? No, Jest czy tutaj ten lód taka wchodzi w wzmianka. głąb? No tak to rozumiem, ale to Czyli jest jak on strasznie się gruba topi, pokrywa. Ale to znaczy, że jak on się topi, to jest To tu będzie konkrecik. potem... To, Taka jest prawda, te laguny takie grobowce lodowców. no niestety. Bo by ich nie było, gdyby się lodowce nie topiły. No, one są piękne, ale to nie jest wesoły widok. Ale superanckie jest to, że trzeba takie miejscóweczki znać i wtedy można kontemplować w ciszy naturę. Ale zasada numer 1, trzeba dojechać, doreptać i wtedy działa. Podoba mi się najbardziej, to jest ta monochromatyczność tego krajobrazu. Biel, czerń i odcienie wszystkiego pomiędzy. Czasami to, czego nie planujesz, daje ci więcej niż to, na co czekasz. Zjeżdżamy z jedyneczki. Będziemy szukać kolejnego fajnego spotu. Dwa niepokorne kamyczki. Nie jedziemy do turystycznego miejsca, gdzie wszyscy oglądają lodowce, tylko szukamy małych dróg, które nas doprowadzą do jęzorów lodowca. I znaleźliśmy taką miejscówkę. Jeszcze po grobli nad laguną, a właściwie w lagunie lodowcowej. Jest absolutnie obłędnie. Z prawa i lewa mam wodę lodowcową, lagunę, a ja muszę się jechać groblą, która jest wąziutka. Tutaj lodowiec był jeszcze bliżej. Prawie jak na wyciągnięcie ręki.
Mamy żółte kurteczki, żeby zawsze z nami było słońce. Dokładnie. Ale właśnie w tym momencie samochód powiedział nie i nic a nic nie chciał zapalić. Masz klamry? Co? Masz jakiś pomysł? Co? Ja bym popukała w knopka. To przecież wodowaliśmy, to może jeszcze wiesz, bo oni nam nie wymienili tego, pamiętasz? Knopek! Mówiłam, że knopek! Grosińska metoda! Knopek albo bateria. Shit. Ale jak to bateria? Nie, no to musimy wiedzieć co. Knopek czy bateria? Dobra. Są dwie rzeczy, nie wiem co, ale to chyba albo knopek, albo bateria. Być może metoda gruzińska pomogła. Jak piękna miejscowa nad lodowcem potrafi nam się zrobić mniej piękna, kiedy nam nie chce odpalić. Człowiek chyba nam powiedział, że pora już jechać albo pora zostać. Jak ciekawe jak interpretować to. Na całe szczęście nie jesteśmy jeszcze w środku wyspy, czyli knopek. Ja obstawiam, że knopek. A ty mówisz, że bateria. Samochód ruszy. Zrobiliśmy dwie rzeczy, a dokładnie to ważne dwie rzeczy. Podłożył baterię i popłukał w knopkach, tak jak nam powiedzieli w Gruzji po kąpieli w rzece lodowcowej. I zadziałało. Nie wiemy, czy jedno, czy drugie, czy oba. Ważne, że działa. I jak myślicie, jak jest? Tomek, chcesz opisać, jak jest? Polętna góra bawi się z nami. Jak byliśmy daleko, to widzieliśmy ją 40 km. Miała super widoczność. Pięknie, jak fajnie chmury, jak ją opłynęły trochę jak kołderkę, ale była ładnie widoczna. No to poruszyliśmy. Tylko po to, że jak już przyjechaliśmy, to się okazało, że tak zaczął padać deszcz. Chmury ją całkowicie przykryły. Taka, że spasowaliśmy. Nie będziemy tutaj spać. Dobrze, dobiję mojego męża. Popatrz w kierunku lodowca, języka, jest pogoda. Czyli sam skąd przyjechaliśmy. Ale chyba mamy nauczkę na dzień dzisiejszy, że jak widzimy, że gdzieś niedaleko jest ładnie i chcemy tam pojechać, to nie należy tego robić. Islandia jest przebiegła. Bawi się z nami. Jak oaza na pustyni. Taka fotopogoda, ale z wody to ładna pogoda i tak łapiesz ją. Pogoda bez zmian. Ruszyliśmy z do słynnej niebieskiej laguny. Czy da się ją zobaczyć bez tłumów, tak jak poprzednie? W Islandii jest bardzo łatwo przegapić jakieś super atrakcje. Po prostu jak nie wiesz, gdzie się zatrzymać, to przejedziesz. Świadomie ominęliśmy najpopularniejsze miejsca i znaleźliśmy żółty szlak wzdłuż laguny, bez tłumów, bez płatnego parkingu. No, taka niebieska jest. Szczególnie lód jest niebieski. Tam Gładam z tyłu jest świetne. Żona wypatrzyła hipopotama. Bardzo mi się to podoba, bo jest tu ta cisza. Jeszcze ta mgła i te chmury. Normalnie byśmy powiedzieli, że jakaś masakra, a to powoduje, że te góry lodu są jeszcze bardziej widoczne.
klasyka negative space, czyli nic nie ma naokoło, to bardziej je widać. Jest tak spokojnie. Bajkowo i surrealistycznie. I prawda jest taka, że widzieliśmy już ile? 3. Tu jest najwięcej lodu. Ale każdy ma inne zupełnie odczucia. Pierwszy raz lód był na plaży, na brzegu, więc mogliśmy go Dotykać wziąć i pobawić się nim. diamentów lodowych. Muszę ogrzać. Się zorientowaliśmy, że szliśmy sobie żółtym szlakiem i myślałem, że ten szlak ma niecałe 2 km i tutaj wrócimy sobie do parkingu, ale sprawdziłem na zdjęciu mapki, które zrobiłem profilaktycznie i okazało się, że ten szlak ma 15. Pora wracać po swoich śladach. Mam wrażenie, że Wątek Stocksness, jeśli dobrze go wymawiam, nas przywołuje. Ja już nie wracam tam. Ale ja myślę, że to jest znak, żeby tam wrócić po raz czwarty. Nie. Nie wiem, ile byliśmy? 3 razy? Czy 2 razy? Nie wiem, już 2 razy. 3. raz nie wracam. Ale mówi się, że to 3 razy sztuka. Jest tu ładnie, ale nie ma kempingu, więc trzeba znaleźć jakiś kemping na noc. A na hajk może pójść jutro. mamy opcje? Mamy opcję hajku i mamy opcję do języka. Tak, a prawda jest taka, że gdzieś tam szliśmy jedno i kemping? drugie. Dobrze, czy jest gdzieś tam kemping? Według mojej mapki kemping dopiero jest za hajkiem. Musielibyśmy się wrócić. Może wrócimy się na ten, co był wczoraj zamknięty. Masz, gdzie jedziemy? Tam, gdzie żona prowadzi. O nie! A na poważnie No dobrze. to nie uwierzycie. Pojechać na zamknięty kemping, ale wczoraj była droga do niego otwarta. A ona zamknęli drogę. No więc nie uwierzycie, ale ja sam nie wierzę, co powiem teraz. Wracamy znowu na Stocksness. 3. raz. To już jest 3. podejście. Mam nadzieję, że nie będzie wiało. Chmury są takie dziwne, w połowie góry. Powiedzieliśmy, że już na pewno tego nie zrobimy, ale jak się mówi, 3 razy sztuka. Więc może będziemy mieć teraz spektakularne odbicia, spektakularne chmury przecinające tą górę i warto było się dokręcić. Albo będzie totalna wpadka, zobaczymy mleko i znowu nas wieje. Nie powinniśmy używać słowa na pewno. Nie ma złej pogody, jeśli zła pogoda, trzeba poczekać 5 minut. No więc my tak się kręcimy od minutki. A może to jest jakaś czarna dziura? Nas przyciąga, co? To jest na szczęście nic innego, ale musimy się że na to za miejsce. Dzisiaj tego świstaków nie ma, ale są za to konie islandzkie. Wiatr już nie był taki szalony, ale góra była w chmurach, jak zawsze. Zjedliśmy kolację, pijemy kawę. Nie czekaliśmy już na nic. Kawusia i mleczko przed chwilą zrobione. Proszę. Żeby nie było, że cappuccino się nie możemy napić. A tutaj cappuccino 5 euro kosztuje. Tak, to jest. Jedno 5 do przodu i zaraz drugie 5 do przodu. I teraz, no to są jakieś koszty, ale małe. I w ten sposób dyszka zarobiona. Tylko chciałam powiedzieć, że mleczko się nie upło. No niestety się nie obija to mleczko najlepiej. Proszę, Ale od męża bardziej wersja espresso. Żona Ja. pełna miłości daje mi mikro cappuccino, Nie daję. a sobie Daję bierze, z większą ilością kawy. sobie bierze dużo. Było już po północy. Wyszliśmy na spacer. Bez statywów czy drona. Bez dużych oczekiwań. I wtedy się pokazała. Nie wtedy, kiedy czekaliśmy. Nie wtedy, kiedy próbowaliśmy. Nie wtedy, kiedy przystaliśmy.
To 3 razy sztuka. Zapraszamy na kolejny odcinek z islandzkiej serii. Dotarliśmy do miejsc, gdzie, jeśli gdziekolwiek w Islandii mieszkają elfy, to właśnie tutaj.